Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zabierzemy się za serwis, taki troszeczkę bym powiedział może i grubszy, moich kołowrotków. To będzie jednocześnie taki mały test, a mianowicie będę sobie jeden kołowrotek smarował zwykłym, znaczy może niezwykłym, dedykowanym smarem do kołowrotków, to jest Sanger, czyli to będzie Anaconda, oraz zwykłym takim może smarem w sprayu. On jest dodatkiem PTFE, czyli będzie nam jeszcze dodatkowo zabezpieczał wszystkie te elementy. I żeby nie przegapić tego, jak te kołowrotki będą wyglądały za rok, bo za rok je sobie otworzę i zobaczę, który smar lepiej mi się sprawdził, czy ten. I też w ciągu sezonu, jak będę łowił, będę Wam mówił, który kołowrotek, jak się w ogóle na tych smarach zachowuje. Ja sobie je później jakoś oznaczę, żeby wiedzieć, który kołowrotek na którym był smarze. I dzisiaj co będę robił? Dzisiaj się dobiorę tak naprawdę na tym filmie oczywiście, tutaj do bebechów. To mnie interesuje. Rolka prowadząca oraz tarcze mnie też interesują, ale tego już nie będę Wam nagrywał, bo to nagrałem w poprzednim filmie. Link do niego będziecie mieli w opisie. Tak słowem wstępu. Ja nie jestem absolutnie żadnym serwisantem, nie robię tego profesjonalnie, nie kasuję luzów, nie bawię się wymienianiem podkładek i tego typu rzeczy. Potrafię po prostu sobie kołowrotek rozkręcić, nasmarować, wyczyścić oraz skręcić tak, aby to wszystko działało. Jak czegoś nie jestem pewien, to po prostu tego nie robię. I Wam radzę tak samo, tak? Jeżeli nie czujecie się na siłach, aby swój kołowrotek rozkręcić bardziej lub mniej, ja go nigdy nie rozkręcałem tak do ostatniej śrubki, bo nie widzę w tym po prostu sensu, to tutaj ja Wam później pokażę, jest właśnie taka śrubka, to się ściąga w większości kołowrotów karpiowych, jeśli nie macie z tyłu wolnego biegu, to coś takiego tutaj jest i można do środka smaru, czy tam oliwy, bardziej smaru, takiego właśnie na przykład sprayu sobie tutaj dodać. Ok, czego będziemy potrzebowali? Na pewno smaru, tak, ja będę, mówię, na jednym kołowrotku używał smaru sprayu, do drugiego użyję takiego smaru stałego. Na pewno oliwka, tak, oliwki będę używał oczywiście będę ich używał do łożysk, ponieważ oliwa jest do łożysk. Przyda nam się oczywiście benzynka ekstrakcyjna, tak, aby te wszystkie elementy sobie fajnie wyczyścić. Jakaś tutaj mam miseczkę, pędzelki, jeden będę miał do nakładania właśnie smaru, a drugi będę miał do czyszczenia tych wszystkich elementów. Ja Wam potem pokażę po jednym kołowrotku, zobaczymy w ogóle jak one w środku wyglądają, więc też jestem bardzo ciekaw, jak one w środku wyglądają, ile tych opiłków, takiego brudu będzie. Mogą nam się przydać, słuchajcie, też taki zestaw, jak mam taki malutki zestaw śrubokrętów precyzyjnych i tutaj mam troszeczkę większe. Nie robimy tego wkrętarką, ponieważ możemy uszkodzić sobie te śrubki, to są bardzo małe i delikatne elementy. Przyda nam się oczywiście bardzo dużo ręcznika papierowego, bo tutaj też wszystko sobie będę to rozkładał. O benzynie już mówiłem. No i jakiś kluczyk, żeby odkręcić, jak mam takie klucze długie, takie nasadowe, bym tak powiedział, i będziemy sobie go teraz rozkręcać. Tak więc, aby nie przegapić, co się stanie z tym smarem lub takim dedykowanym na za rok, zostawcie suba, łapkę w górę i zabieramy się już za rozkręcanie naszego kołowrotka. A więc sobie teraz rozkręcamy nasz kołowrotek. Warto sobie zrobić takie miejsce, gdzie będziemy te wszystkie elementy odkładać, żeby nam się później nie pogubiły. Więc zdejmuję sobie korbkę. Może nie tyle, co nie pogubiły, co po prostu, żebyśmy wiedzieli, gdzie je mamy. Następnie kura. Wchodzi nam cała szpula, a potem sobie wszystko sobie to będę później tutaj czyścił. Na razie mogę odłożyć. Ten element również. Kolejna rzecz, jeśli już rozbieramy kołowrotek, to warto pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli nie czujecie się na siłach, to po prostu tego po prostu nie róbcie, tak? Bo możecie coś pomieszać, źle złożyć, zrobić coś po prostu niepoprawnie. Ja Wam będę się starał dawać takie tipy, jak sobie to zrobić i czego nie robić, bo ja też tego dzisiaj nie będę robił, bo nie ma takiej potrzeby, chyba że nasz kołowrotek wpadł do wody, był zanurzony przez dłuższy czas,
no to wtedy niestety, ale calusieńki musi trafić do rozbiórki. Ja sobie tutaj teraz muszę odkręcić tą malutką śrubkę, dlatego warto się, mówię, zaopatrzyć w takie bardzo małe śrubokręciki, aby się do tego tutaj wszystkiego dostać. Ta śrubka, którą tutaj widzimy, ona powoduje nam taką blokadę tej nakrętki, która tutaj jest. Może w ten sposób to pokażę, żeby złapało ostrość. No ale widać, tak? Tu jest nakrętka i ta śrubka tą nakrętkę blokuje, więc ja sobie teraz ją odkręcam. Wszystko pamiętajcie, nie odkręcę, muszę ją poluzować. Wszystko, jak, słuchajcie, robicie, to starajcie się robić z takim wyczuciem, tak? Bo łatwo tutaj pewne rzeczy poprzekręcać. Naprawdę nie robimy tego na siłę. Jeśli coś się nie da, nie idzie, no to po prostu tego nie robimy. Ja mam takie klucze. Tak po prostu wygodniej mi się to wszystko tutaj tymi kluczykami robi. To chyba będzie ten, nie, też za duży. Ten też nie. No to został ostatni. Prawdopodobnie ten. OK. OK. Widzicie? Nie mogę odkręcić, ponieważ śrubka musi być tutaj na płasko z naszym, z naszą nakrętką, więc ja sobie teraz to odkręcę. Teraz dał radę. Starajcie się, jak będziecie to robić, nie poniszczyć sobie gniazd, ponieważ czasami te śrubki są bardzo po prostu miękkie. OK. I wszystko odkładajcie sobie, że tak powiem, tematycznie, żeby wiedzieć, która śrubka była do czego. Teraz sobie zdejmuję tą nakrętkę. I ją też sobie odkładam tutaj, w to miejsce. Zdejmuję teraz cały rotor. Nim się zajmę później, tak naprawdę tutaj tą rolką prowadzącą, ale to później. I co my teraz, słuchajcie, tutaj mamy? No dostaliśmy się tak naprawdę już prawie do środka kołowrotka. Zobaczcie, on tu jest ładnie czysty, tutaj nic nie ma. Tutaj będę dodawał tylko i wyłącznie oliwkę na to łożysko. Nie będę tego ściągał. Tutaj pod spodem mamy właśnie to łożysko oporowe. I powiem Wam tak, jeśli kołowrotek Wam nie wpadł nigdzie, tak jak mówiłem wcześniej, nie leżał w wodzie, nie był w błocie, to jest ta rzecz, której Wam, jeśli robicie to pierwszy raz, nie rozkręcać. Nie ma takiej potrzeby, naprawdę nie ma sensu, jeśli to nie ma być jakiś bardzo, nie wiem, gruby serwis, albo nic się z kołowrotkiem nie działo, to tylko tutaj dajemy oliwkę i nic więcej. Oczywiście tutaj mamy element, który nam, ja Wam pokażę, to jest ta dźwignia, która nam blokuje ruchy wsteczne i tutaj ten element, widzicie, jest taką sprężynką. I jak będziemy wszystko tutaj robić, to trzeba uważać, żeby nic tutaj nam nie naruszyło, a jeśli już robicie, to sobie robić zdjęcia albo nagrywać, żeby później wiedzieć, co gdzie było, no i oczywiście mieć przy sobie schemat. Tak? Ja schemat mam, jak będę potrzebował, to sobie do niego po prostu zajrzę. OK, teraz sobie to wszystko postaram rozkręcić i tutaj tak samo musimy sobie zobaczyć, co my tutaj w ogóle mamy, które śrubki są do rozkręcenia, żeby tutaj się dostać do środka. To jest taka guma. Dobra, OK. Czyli te śrubeczki muszę też sobie odkręcić. Istotna rzecz, żeby uważać, żeby nigdzie nam to za bardzo nie latało, że każda śrubka, tutaj słuchajcie, ona ma swoje miejsce. One się mogą różnić minimalnie, widzicie? One się minimalnie różnią, znaczy minimalnie, one się nie różnią. Może tak Wam to pokażę, ale one już nie będą nam, ale one już nie będą nam pasować nie przełożymy ich po prostu. Mała idzie tu, większa idzie z prawej strony i trzeba sobie to po prostu jakoś zapamiętać albo odłożyć w jakiś sposób, że nie wiem, że jak tak rozkręcamy kołowrotek, to wszystkie śrubki, które były po lewej, są na lewo, a te po prawej są na prawo. Ja sobie też to tutaj odłożę, tą śrubkę jedną, tą drugą.
starajmy się robić to w porządku, żeby nic nam się nie pogubiło, bo oszczędzi nam to bardzo dużo nerwów. Oczywiście wasze kołowrotki mogą się, słuchajcie, inaczej rozbierać, no bo każdy producent robi to troszeczkę, tak powiem, inaczej. Ok, tutaj będziemy trochę wspierać śrubokrętem płaskim, coś czuję i delikatnie sobie to odkładam w to miejsce. Tutaj jak widzimy dalej jest wszystko ładnie czysto. A dlaczego musiałem to ściągnąć? No jak ja o tym wiedziałem, bo już kiedyś, że tak powiem, sobie go może nie rozkręcałem, ale patrzyłem co tutaj ma. Tu jest taka śrubka. Ją też musicie rozkręcić, więc jeśli Wam coś nie idzie, nie da się i tym podobne, to najprawdopodobniej nie odkręciliście którejś nawet i schowanej śrubki. Ja sobie teraz odkręcam tutaj dół i Wam go pokażę, co to jest z dołu przy tej zaślepce. Ta zaślepka ma swoją śrubkę i tą też musimy odkręcić. Mówię, u Was to może być troszeczkę inaczej, aczkolwiek te kołowrotki są bardzo podobnie wszystkie robione. I wiem, że te śrubki idą do tej tylnej zaślepki. Ok. Ja, żeby teraz ich nie pogubić, bo one są bardzo małe i bardzo podobne, ja sobie do nich po prostu wrzucę. Wiem, że ich po prostu dzięki temu nie zgubię. Dobrze. I widzicie, tutaj mamy otwór w tym miejscu. Tu ogólnie są takie otworki, nawet tutaj z boku, aby dodać w ciągu sezonu, czy jak nie chcecie rozbierać kołowrotka, boicie się, nie macie pojęcia, albo was to po prostu nie interesuje, to tutaj chociaż wystarczy smaru trochę wpsikać i będzie ten kołowrotek naprawdę chodził lepiej, jeśli nie macie zamiaru go rozkręcać co sezon. Można sobie zobaczyć, to już widzicie, tutaj, słuchajcie, jest troszeczkę taki tłusty, więc ja sobie to wszystko będę się starał na bieżąco starał się sobie to czyścić, aby jak najmniej sprzątania tutaj później mieć. Tak sprzątanie pewnie będzie, ale i tak później cały kołowrotek zostanie przeze mnie wyczyszczony. Dobrze. I teraz odkręcimy sobie, śrubokręt uciekł, odkręcimy sobie ten panel. Tego nie rozbieram. Może kiedyś, może za rok to rozbiorę, to Wam pokażę, aczkolwiek nie ma takiego sensu. Tutaj jest tylko łożysko, to jest przeważnie zawsze czyste. Tutaj jest największy problem. Więc sobie teraz rozkręcamy wszystko. I moja rada, jak rozkręcacie panel przedni, tą obudowę, to starajcie się z powrotem śrubki włożyć w tą obudowę mniej więcej kształtem tak jak były, bo potrafią one, mimo że są wszystkie niby takie same, ale potrafią się różnić. Jedna na przykład może być ciutkę dłuższa od drugiej i już nie dokręci nam tego elementu tak jak dokręcać powinien, nie dociśnie, bądź dociśnie za bardzo. No i to też tak naprawdę niedobrze, tak? Tutaj jest kolejna. Tu mamy kolejną. O właśnie. No to trzeba bardzo uważać, bo jak nam jedna śrubka zginie, to będzie później słabo. Czy te śrubki się jakoś między sobą różnią? No ta jest chyba cieńsza, ale mówię, oj, leci kamera. I teraz sobie to ściągamy, zobaczymy co my tutaj mamy. Też delikatnie, jak nie idzie, to może gdzieś coś jeszcze jest przykręcone. O, tutaj poszło. Ok, co my tutaj mamy? Jest dość czysto. To sobie na razie odłożę. Tutaj mamy troszeczkę, widzicie, jeszcze smaru. To wszystko jest takie lekko, że tak powiem, spracowane. Te śrubki sobie odłożę w to miejsce, tak jak mniej więcej były. Czyli góra, tył oraz dół. I tu mamy łożysko. Ja sobie je wyciągnę, odłożę w to miejsce i tak samo odłożę sobie tutaj ten element również na te elementy, żeby mi się nic nie pogubiło. No i dobra, słuchajcie, teraz najciekawsza rzecz.
Co my tutaj mamy? Ja mogę, że tak powiem, nie do końca Wam profesjonalnie powiedzieć, bo mówię, nie jestem serwisantem, co tu jest, ale powiem Wam, na co zwrócić uwagę. Większość kołowrotków wygląda tak samo. Naprawdę, zasada działania jest taka sama, tak? Czyli mamy tą główną zębatkę, tu jest ta przekładnia, czy to jest chyba przekładnia, czy to jest przekładnia, nie wiem szczerze, no ale mamy zębatkę, nazwijmy to zębatką, tutaj mamy przekładnię i tutaj są podkładki, są bardzo cieniutkie i teraz czasami trzeba sprawdzić, czy nam się ta podkładka nie przykleiła tutaj albo do łożyska. Więc tu są podkładki, ten ślimaczek taki wycięty, to jest mechanizm służący nam i odpowiadający za ten wolny posuw szpuli, tak? Tą wolną oscylację. Jak sobie to pokręcimy, załóżmy, że kręcimy kołowrotkiem, może się uda, o, zobaczcie. Tu się kręci dość szybko, a dół się kręci wolniej, on się wolniej przesuwa. Taki jakby dodatkowy bieg. Ja tutaj widzicie, już psikałem smaru, o, jak sobie to wyciągniemy, no to jest tutaj brudno, za chwilę sobie to wszystko będziemy czyścić z tego smaru, rozkręcać, czyścić, więc się powoli za to zabieram. Mówię, tego elementu, ja go nie będę wyciągał, chyba że tylko ten będę mógł wyciągnąć, żeby to wszystko rozebrać, ale tutaj tego dotykać raczej nie będę. Zobaczę, jak się w ogóle zachowa, no chyba że będę musiał rozkręcić cały kołowrotek, no to rozkręcę cały, ale to sobie ściągam. To sobie ściągnąłem, fajnie ogólnie to wyszło, nie było żadnego tutaj problemu, o, tak wygląda. No nie jest najgorzej, słuchajcie. Myślałem, że będzie gorzej. Smar jeszcze jest. No ale wiadomo, nałożymy świeżutki. Tu są podkładki, ale ich na razie nie będę ściągał, dopiero do mycia. To sobie odkładam. I teraz sobie troszeczkę tego smaru ściągnę tym papierem, ręcznikiem papierowym. Tylko warto go tutaj dość sporo mieć. Jeśli nie chcecie na przykład, nie wiem, jakoś bardziej rozkręcać kołowrotka, to możecie na przykład cały ten mechanizm tak od góry spsikać jakimś rozpuszczalnikiem, czy też właśnie pędzelkiem, benzyną, wyczyścić, nie rozkręcać tego. No ja, że tak powiem, dla Was sobie to wszystko tutaj rozkręcę, to co będę mógł, bo jeśli nie będę miał gdzieś dojścia, przykładowo, no tu widzę, że tego chyba nie rozkręcę. A dlaczego, to już Wam powiem, bo nie mam takiego, no dobra, tego Wam, słuchajcie, nie rozkręcę, bo nie mam takiego małego kluczyka. Ok, i teraz sobie jedziemy dalej, odkręcam sobie te dwie śrubki. Tu jest taki, widzicie, element ruchomy, to trzeba pamiętać, żeby on wszedł na... I sobie dajemy to tak, bo ostatnie będą śrubki. Można od góry, tak? Będziemy go składać to od góry. Najpierw to element, no i śrubki. Ale myślę, że nic nam to za bardzo nie da, bo ja i tak go tutaj nie wyciągnę. Chyba że jakimś cudem mi się uda, no zaraz zobaczymy, co tutaj się uda wykombinować. Wziąłem taki kluczyk nasadowy i tutaj udało mi się, że tak powiem, go włożyć. Nawet wszedł. Ja sobie teraz go tutaj odkręcę. Bo się to udało. O, ok, odkręciłem, fajnie. To sobie odstawiam. Potem będę musiał go oczywiście zakręcić, więc to nie jest tak hop siup. To sobie chowam na razie, żeby mi to nie przeszkadzało. I co ja dzięki temu mogę zrobić? Słuchajcie. O, ja sobie teraz wyciągnę ten czpień. To jest taka plastikowa, gumowe, plastikowe, takie jakby taki dystans. To wszystko jest od smaru. Ok, to ten czpień wyciągam. To muszę pamiętać, że to jest tutaj. No cóż, ja słuchajcie, spróbuję to jednak wypchnąć tutaj, zobaczę, czy to w ogóle ma sens. No jakoś to, wiecie, to też jest taka sprawa, że no, jakoś ktoś to włożył, tak? Pytanie tylko, czy uda się, o, idzie to wyciągnąć, więc ok, na spokojnie,
Więc ten sobie element ciągam. OK. A, widzicie? Bo on ma tutaj takie wcięcie i on nam blokuje pewnie te elementy, więc jego sobie tutaj odkładam. I co ja mogę tu z tym zrobić? Czy coś mi to pomogło w moim dziele? Tak, jak to mogę dzięki temu teraz przesunąć, słuchajcie, wszystko do tyłu. O, tu jest element zabezpieczający. Czyli ja sobie to mogę wysunąć teraz do tyłu, widzicie? Ten element jest tutaj do tego elementu, ale te trzpienie tędy wychodzą. OK. Widzicie? Te trzpienie wychodzą tutaj z tyłu. Ja je odkładam w ten sposób, żeby wiedzieć, który do którego był. One się pewnie też między sobą różnią, no więc nie założymy ich inaczej. Tego nie wyciągam, tak jak mówiłem, bo nie ma sensu. I tak samo teraz tego ślimaka. Czy my wyciągniemy tego ślimaka? Tutaj jest cały mechanizm. I ślimaka czy wyciągniemy? Zaraz zobaczymy, czy on się będzie chciał dać wyciągnąć, czy raczej nie. O nie, on sam wychodzi też tyłem. OK. Udało nam się dostać, słuchajcie, do środka. Tu jest sporo takiego starszego smaru i ja sobie to teraz wszystko, tego nie będę wyciągał, ja sobie to teraz wszystko wyczyszczę. Te elementy również zostaną przeze mnie wytarte, umyte w benzynie. Nałożymy nowy smar, więc widzimy się za sekundkę. Ja sobie teraz będę to wszystko fajnie czyścił. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Smar nam się tutaj fajnie, słuchajcie, roztapia. No mówię, ja tego elementu nie chciałem rozbierać, więc sobie radzę w ten sposób i Wam też, powiem Wam szczerze, radzę go nie rozbierać, jak nie ma takiej potrzeby. Robimy sobie tutaj z benzynką, więc warto. Ja mam rękawiczki, co prawda, ale wygodniej mi się robi bez nich. Łatwiej mi się chwyta po prostu te wszystkie elementy. Teraz przyszedł czas, żebyśmy sobie go poskładali. Jeden element mi wypadł, ale on, słuchajcie, wiem, że wchodził w ten sposób. O. I był tutaj na dole. No i co? I teraz sobie musimy to z powrotem wszystko oczywiście złożyć. Ja sobie najpierw wkładam ten element. Smarować będziemy na samym końcu. Tutaj pamiętam, że szedł ten element. No fajnie do siebie tutaj pasują, więc nie powinno być zbyt dużego problemu, żeby tutaj to wszystko dopasować. Tutaj teraz mamy ten element. Wkładamy sobie to dalej. Tutaj miałem mały Houston, ale już sobie z nim poradziłem. To musi iść tu. Trochę musiałem, słuchajcie, z tym powalczyć, wybaczcie. Tak to jest, jak się pierwszy raz coś... To włożyłem odwrotnie, miałem straszny dystans. Teraz powinno być OK. O, teraz wszystko powinno być fajnie tutaj spasowane mi do końca. To zaraz sobie przykręcimy. Aczkolwiek nie wiem, czy ja sobie właśnie teraz nie przykręcę tego, żeby mi to nie przeszkadzało, więc sobie teraz przykręcę ten element. Mam tą śrubkę. Postaram się ją przykręcić. Troszeczkę ręką może się uda. Tak, czy nie? Dobrze. Śrubka jest przykręcona. Teraz sobie użyjemy tych trzpieni. Ten dłuższy był, z tego co pamiętam, na dole. To jest też, słuchajcie, taka, no, wiecie, no, na przyszłość, tak? Jakiej kolejności to robić? Ja to robię, mówię, pierwszy raz. Więc nie zawsze wszystko mi tak pięknie, cudownie wychodzi, jakbyśmy tego po prostu chcieli. Dobrze. Nasze elementy są już zamocowane. Teraz sobie te trzpienie zablokuję, żeby mi tutaj nigdzie nie uciekały.
Tu już sobie te elementy skręciłem. Teraz z powrotem wkładam łożysko. Fajnie siadło. I teraz sobie to już wstępnie, bo zostało mi w sumie, słuchajcie, tak naprawdę tylko tych głównych elementów, ten główny tryb, żeby tutaj go umiejscowić. Zobaczę, czy wszystko pasuje. Jak najbardziej, czy nic nie wadzi. Bo to też trzeba, słuchajcie, zobaczyć, czy wszystko naprawdę dobrze sobie złożyliśmy. Bo to są elementy bardzo, że tak powiem, ale to bardzo precyzyjne. O, i tutaj na przykład wiem, że widzę już, że może, ale nie musi mi lekko smyrać tą śrubkę. Takie drobne elementy, mówię, o których trzeba po prostu pamiętać, jak robimy sobie takie rzeczy, bo to wszystko jest naprawdę, uwierzcie mi, na milimetry. Ok. I tak jak Wam wcześniej wspomniałem, na łożysko jedne i tutaj na łożysko drugie, które idzie w to miejsce, od razu mogę sobie tutaj i tutaj włożyć. Będę dawał oliwkę, ponieważ łożyska oliwimy, a resztę elementów możemy posmarować. Wiadomo, no troszeczkę tej oliwy, tego smaru i tak pójdzie, ale dosłownie ile tego dajemy? No po kropelce. Kropla tak naprawdę wystarczy. Tutaj tak samo. Tak, czyli dosłownie tyle, ja może dałem dużo, ale żeby to fajnie rozsmarować. I na ten kołowrotek, jako że był pierwszy, to ja użyję smaru dedykowanego jakby do kołowrotków. Jeśli chodzi o smary, ważna kwestia. Możecie używać różnych, tak, ale musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie takiej, żeby ten smar nie był zbyt lepki. Jak będzie zbyt lepki, no to kołowrotek będzie nam ciężej chodził, tak, więc trzeba po prostu o tym pamiętać, żeby ten smar nie był zbyt gęsty. O, ten jest też taki fajnie niezbyt gęsty, jakbym mógł to ująć, i ja sobie po prostu za pomocą pędzelka, można palcem, tak, ja tutaj za pomocą pędzelka sobie wszystko tutaj ładnie wsmarowywuję. O, ok. I teraz nakładam. Fajnie siadło. Znowu kręcę, patrzę, czy wszystko na pewno jest ok. Już daję temu smaru się rozprowadzić. Kołowrotek, słuchajcie, złożony. Chodzi naprawdę o wiele lepiej. O, jak masełko. To mi się podoba. Chodzi naprawdę zacnie. Bardzo fajnie, bardzo leciutko. O to, słuchajcie, chodziło. Wszystko działa. Więc teraz tak naprawdę muszę go tylko wyczyścić. Biorę się za drugi, pokażę Wam tylko, jak będzie wyglądał ten drugi smar na kołowrotku. Przemyję go i zrobię sobie te później pierdoły. Drugi, słuchajcie, kołowrotek postanowiłem umyć w inny sposób, a mianowicie nie rozkręcałem go, tylko tyle, ile mogłem pędzelkiem, no to po prostu go wyczyściłem. Tak więc teraz będę na niego nakładał taki właśnie spray, smar w sprayu. Muszę go nawet bardzo dobrze, mocno rozmieszać. No, jak on tutaj wygląda, zaraz sobie zobaczymy. Ok. Fajnie wszystko pokrywa. Tam będzie łożysko, trudno. Pewnie trzeba dać go trochę więcej, bo on będzie nam teraz odparowywał. Sobie tego go położę może tutaj na szmatkę, by mi wszystkiego nie ubrudził. Potem będę mył te elementy. Powiem Wam, że wyglądał w środku tak samo, bardzo podobnie jak poprzedni. Tak więc nic się z nimi złego nie dzieje. O, widzicie, tutaj jeszcze trzeba tego dać. No on jest taki troszeczkę inny. Może tam go na palec. O, widzicie, on bąbluje lekko, bo on w tym momencie odparowywuje. Więc on jeszcze siądzie, ale ten jest taki bardziej
Wiadomo, on jeszcze musi odparować, ale ten jest mniej lepki od tamtego. Jest po prostu inny. Zobaczymy, jak się będzie sprawował jeden i drugi. Mamy go tak sporo, bo ja nie wiem, jak on się zachowuje. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. Ja go sobie teraz zostawię, żeby mi to odparowało. Zobaczymy, czy on później siądzie. Sobie w międzyczasie umyję resztę elementów. Na pewno strasznie pryska na cały kołowrot. Będzie trzeba go wyczyścić, ale to nie problem. Ja sobie teraz umyję resztę tych, widzicie, elementów. O, to też jest brudne. Smar, więc sobie to teraz wyczyszczę. Spójrzcie, może nie wiem, czy tak będzie to widać. Spójrzcie, jaki ten rozpuszczalnik. O, widzicie? To są takie drobinki. Widzicie to? To jest to, co nam się osiada na kołowrotku. Trochę powiem wam, tego jest, tych drobin. Może nie ma tego za sporo, ale się świecą, więc no są to opiłki metalu, które na pewno zmniejszałyby nam żywotność naszego kołowrotka, więc warto coś takiego chociaż raz na 2 sezony zrobić. Nie mówię raz na sezon, chyba że jakoś potężnie użytkujemy nasze kołowrotki. No i wygląda, słuchajcie, to w ten sposób. Nie jest to takie lepkie, no trochę lepkie jest. No słuchajcie, no zobaczymy, no. Ja jestem ciekaw. No i cóż, słuchajcie, kołowrotki przeszły taki dość fajny serwis. Tutaj jeszcze oczywiście nasmarowałem tarcze hamulcowe, bo już były suche i tak samo, że tak powiem, na jednym kołowrotku użyłem tutaj smaru, tu użyłem oliwki. Zobaczę, jak te hamulce będą sobie radzić w trakcie sezonu i tutaj zaznaczyłem pisakiem, bo tak było mi w sumie najlepiej, pod spodem. Ten kołowrotek jest na smarze psikanym, tak, w sprayu, a ten jest, że tak powiem, na oryginalnym smarze, że tak powiem, wędkarskim, typowo przystosowanym niby do kołowrotków. Zobaczymy. Czy jest różnica pomiędzy nimi, jak się kręci? Jest, ale bardzo mała. Zobaczymy, jak to będzie postępować w czasie, tak, ponieważ no, smar, wiadomo, to się jakoś wyrabia, elementy się wyrabiają, więc zobaczymy później. Ja wam bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film. Jeśli wam się spodobał, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i cześć.